tuinman bleek van schrik mijn woning in. Heer, heer, 1 ogenblik. Geef mij uw paard en laat mij spoorslags gaan. Voor de avond nog bereik ik Ispahan. Het is part that I don't remember. Ik schrok en haastte mij langs de andere kant, maar zag nog juist de dreiging van zijn hand. En nou, meester, uw paard en laat mij spoorslags gaan. Voor de avond nog bereik ik Ispahan. I co to był wiersz? To jest wiersz o ogrodniku, który w swoim ogrodzie różowym, jak to się z różami? Różanym ogrodzie. Różanym zobaczył śmierć. Uciekał, poszedł do swojego pana i poprosił o konia, żeby ucieknąć do Isfahanu. Później ten pan spotkał śmierć. Okay. Zapytał go, dlaczego śmierć groził ogrodnika. Śmierć odpowiedział, bo po holendersku to jest on, że on nie groził, tylko był zdziwiony, że tutaj jeszcze widział spokojnie pracującego tego, który wieczorem miał zabrać z Isfahanu. Okay. Idziemy teraz z Amina, który przyjechał, żeby się z nami spotkać. Samochodem zobaczyć jeszcze jeden meczet, ponieważ taka była sytuacja, że chcieliśmy ten meczet piątkowy zobaczyć, ale on jest czynny tylko o odpowiednich godzinach, coś przez 1,5 godziny w ciągu dnia. Akurat myśmy byli w tym czasie, gdzie nie można było wejść. A druga rzecz, która nas prawdopodobnie by też zatrzymała, to była jakaś absurdalna cena biletu. Bo wyobraźcie sobie, że to było ponad 20 zł za wejście do meczetu. Przy czym byliśmy w pięknym meczecie w Teheranie, gdzie wejście było za darmo. Byliśmy w meczecie błękitnym w Turcji, w Istambule, gdzie było też wejście za darmo. Więc mnie to dziwi strasznie. Natomiast teraz idziemy gdzieś tu będzie obok, jakieś pół kilometra niecałe do wejścia. Jakiś bardzo ładny meczet, ale mniejszy. Jest już godzina 17, nawet 20 po dokładnie i zrobiło się strasznie gorąco. Już się miasto nagrzało. Teraz te wszystkie posadzki, mury, aż jak się je dotknie, to są ciepłe. Wszystko oddaje temperaturę, wszystko dookoła grzeje, słońce jeszcze jest wysoko i też cały czas grzeje. Przez cały dzień nie było ani jednej chmury. Jedyny ratunek w tej sytuacji to, że jest dość suche powietrze, że nie ma wilgoci, więc tak się nie bądźmy, ale odczuwamy te temperatury. Ale to dobrze, bo jeśli się teraz przyzwyczaimy do ciepłych temperatur, to może będzie nam lżej jechać później w Kazachstanie. Meczetu Hakim. Właśnie obżeramy drzewo, morwę, bo jest dobra, dojrzała. No, pojechaliśmy do parku. To jest taka góra tutaj. Nie wiem jak wysoko, ale się na nią chyba 2 lub 3 godziny wchodzi. No ale nie wiem czy wejdziemy, bo jak jest drzewo pełne owoców, to trzeba chyba trochę pojeść. My jesteśmy w parku, a tam w dole jest położony Isfahan. Wyjechaliśmy troszkę nad Isfahan. Zaraz zobaczymy, czy dojdziemy do takiego miejsca, gdzie będzie ładna panorama. No, a na tą górę już nie zdążymy wejść, bo jest to za daleko i za wysoko stąd. A Isfahan to jest również miasto, które jest przez niektórych nazywane miastem polskich dzieci. I to jest ta sama historia, którą już opowiadaliśmy, jak byliśmy w Teheranie na polskim cmentarzu.
Tutaj zostało przewiezione około 20 000 dzieci, które w roku 1942 wraz z armią generała Andersa, ale nie tylko, przez Morze Kaspijskie została wygnana i przewieziona tutaj do Teheranu, no i tutaj do Isfahanu. A główne schronienie dzieci znalazły w Isfahanie, gdzie założono dla nich ponad 20 szkół. W latach późniejszych niektórzy tu zostali, niektórym udało się wrócić do Polski, ale też niektórym się nie udało i zmarli. I na cmentarzu ormiańskim też jest polska część tego cmentarza. Mam nadzieję, że jutro uda nam się w to miejsce dotrzeć, to pokażemy. Także pamiętajcie, Isfahan, miasto polskich dzieci. Teraz robimy znowu. Bierzemy ciasta, tylko znaczy farszu, tylko nie za dużo, tak, nie? I żeby ładnie okrągło było. O, dokładnie tak. Mhm. Czyli tam byłem 5 zrobiłem, nie? Mhm. 2. Żeby nie za dużo dawać. 3. I nie za blisko krawędzi. Nie za blisko krawędzi, tak. 4. Tu chyba 4 wyjdą. Mhm. Chyba wyjdą 4. No i zawijam. Teraz. Coś takiego robię. O. Właśnie, dlatego nie za blisko ma być. O. No i teraz powiedzmy, że jest to w miarę zawinięte. No i lecimy ze szklanką, nie? Czyli tak. 1, 2, 3, 4 i każdego cyk, cyk, cyk. No, bardzo ładne. No wiecie, trochę wprawy i jutro możemy zrobić warsztaty z lepienia polskich pierogów w Isfahanie. Ogłosimy to w internecie. Zobaczymy, czy się ktoś zgłosi, nie? Tak. Może oczywiście trochę za późno na to oczywiście wpadliśmy. wstęp będzie kosztować tyle, co do meczetu. Ale wtedy w cenie byłyby pierogi, tak? W cenie tak, będą pierożki. Najpierw trzeba go troszkę rękami, bo ciasto też lubi dostać temperaturę od rąk. Wtedy lepiej się będzie rozwałkowywać. No a ponieważ nie mamy profesjonalnego wałka, działamy butelką. Ale przynajmniej mamy ładny, duży blat. Nalepiliśmy tyle, co tu widzicie, nawet więcej, bo już część się gotuje. Zaraz wypłyną i chwilę trzeba trzymać w wodzie, żeby się pogotowały. No i już tu talerzyki przygotowane, także zaraz przystąpimy do jedzenia. Nie. No, a jest ich sporo, nie wiem w końcu ile. Liczyłaś te pierogi, ile w końcu ich jest? 57 wydaje mi się. 57, o widzicie. Całkiem niezła ilość. A taki rezultat, Tak, zupełnie, to część, bo już trochę zjedliśmy. zupełnie przyzwoite wyszło. No. Niech sobie każdy bierze ile ma ochotę. Jeszcze jest jeden garnek się robi. Jesteśmy w dzielnicy Dżolfa. Jest to ormiańska dzielnica w Isfahanie i właśnie przyszliśmy zwiedzić katedrę. A oto widzicie wnętrze katedry. Bardzo ładne. Naprawdę freski znakomite. Zbudowany w 1655 roku, bo ten, który został zbudowany w 1605 roku, to był mały kościół, który potem został zniszczony. Aha. Dlatego, że był za mały. I w to miejsce zbudowali tą katedrę, tak? Tak. Ten kościół, bo to jest część katedry. To jest część katedry. Okej. Z tamtej strony jest inne wyjście. Aha. Tutaj w ogóle w tym 1604 roku
Ormianie zostali wygnani z Armenii z jakiegoś powodu. Z Armenii? Z Armenii. I tutaj się osiedlili? Tutaj się osiedlili. Okej. Wszyscy w jednym miejscu. Aha. W Isfahanie, w tej dzielnicy. Nazwali to miejsce tak jak ich stare miasto, bo oni pochodzili z miasta Żulpa. Aha. Nazwali to miejsce Nowa Żulpa. Nowa Dżulfa. Aha. I kościół jest zrobiony z cegły Glinianej? Z glinianej, Wysuszonej na słońcu. Tak. Okej. Te mozaiki są nowsze, są z 1710 roku, czy coś takiego chyba. Ale te Freski? freski są starsze już, te już są od początku. Są jeszcze 2 kościoły w tej dzielnicy, z czego podobno jeden jest zawsze zamknięty, a drugi zobaczymy, może będzie otwarty. No i chcemy się jeszcze udać na cmentarz ormiański, który jest też niedaleko stąd. Teraz weszliśmy do muzeum. Nie wiem, czy mi się tak dokładnie to muzeum chce oglądać, ale dokładnie nie jest. Jest dwupiętrowe, może tylko jedno piętro zwiedzimy. Chyba maszyna drukarska, nie? Press. Prasa drukarska. W mikroskopie jest włos, który należał kiedyś do dziewczyny. Na tym włosie jest napisane specjalnym piórem z diamentu, który jest 20 razy cięższy niż włos. Ucz się mądrości, dąż za radami i rozum nowe intelektualistów. Wyszliśmy z muzeum, także tu jeszcze raz stąd można zobaczyć całą katedrę. Jest trochę pod słońce. Tu jest jeszcze ta dzwonnica, o której wcześniej wspomniałem, a tutaj główne wejście z wieżą zegarową. Tu jeszcze jest sklep, ale chyba nie będziemy nic kupować, nie? No, thank you. Dobra, ale słuchajcie, teraz musimy wam powiedzieć, co się stało, bo to jest ciekawa historia. Tak. Za nami jest ta katedra, nie? Gdzie przed chwilą byliśmy. I tam było bardzo drogie wejście, bo kosztowało 200 000 reali, tak. Czyli przeliczając to na nasze pieniądze to jest 20 zł. A akurat tak się zdarzyło, że jak myśmy wchodzili do tej katedry, to szliśmy razem z grupą Francuzów. Tak. I przewodnik kupił wszystkim bilet hurtowo i żaden z Francuzów nie pokazywał tego biletu osobiście, a myśmy po prostu razem z nimi weszli. Ale my nie wiedzieliśmy, że ktoś tam coś kupił. Ja myślałam, że można na dziedziniec można wejść i potem do katedry trzeba jest bilet. A potem już nikt nie sprawdzał żadnych biletów, więc... No i udało się wyjść też. Z Francuzów. Tak. Dzięki Francuzom weszliśmy za darmo. No bo potraktowali nas jako część grupy, a ich nie liczył. Ten gość, który puszczał za biletami, ich po prostu nie liczył, a myśmy też, wiecie, z aparatem, z kamerą, wchodzimy. Trochę słuchałam tak, potem przy tej grupie staliśmy. Mało zrozumiałam. Przez minutę. No w każdym bądź razie, jakbyśmy mieli zapłacić, to byśmy nie zapłacili. Choć jeśli kogoś to interesuje to jest warte, bo jest i muzeum, i katedra jest naprawdę ciekawa, ornamentyka malarska, jeśli chodzi o ikonę, o mozaikę, o wystrój wnętrz, zewnętrza i wnętrza jest naprawdę ciekawa i imponująca, robi wrażenie. Jesteśmy przy cmentarzu ormiańskim w Isfahanie, ale pan strażnik, który bardzo się przejął swoją funkcją, postanowił nas nie wpuścić na ten cmentarz, bo argumentuje, że wszyscy obywatele poza Ormianami muszą mieć specjalne zezwolenie, a żeby to zezwolenie dostać, musielibyśmy wracać w kierunku tego samego miejsca, gdzie byliśmy przed chwilą, czyli w kierunku tej katedry, a to jest jakieś... Może nie przed chwilą, bo pół godziny szliśmy. Pół godziny szliśmy, tak. Więc tam i z powrotem to jest 1 godzina drogi, więc zastanawiamy się, co teraz zrobić, bo jest strasznie gorąco, jest już godzina 2:30. I wycieczka tam i z powrotem zajmie nam przynajmniej godzinę, plus zwiedzanie cmentarza. A jak przeczytałem, na tym cmentarzu znajduje się
jedna kwatera wojskowa i 18, znaczy jeden grup wojskowy i 18 cywilnych, z tego co mi się wydaje, a poza tym cmentarz jest duży i tak naprawdę nie wiem, czy byśmy znaleźli to w łatwy sposób, bo ten człowiek jest wybitnie niepomocny. Tak jakbyśmy, nie wiem, chcieli im okraść te groby albo zbezcześcić. A jak prosiliśmy, żeby dał numer do swojego szefa, to oczywiście nie dał. Po tą karteczkę musieliśmy wrócić z powrotem do katedry. Jeszcze chcieli od nas pieniądze i to... No, thanks. I to nie chcieli... Thank you. Merci. I to nie chcieli jakiejś małej kwoty, bo chcieli 100 tysięcy, czyli 10 złotych. A myśmy powiedzieli, że na stronie polskiej ambasady jest napisane, że wejście na wszystkie cmentarze w Iranie jest bezpłatne, więc... A oni na to powiedzieli, że to nie jest za wejście, tylko za sprzątanie i za ochronę. Pieniądze płacą tym osobom, którzy sprzątają. Nie wiem, to mi się nie podoba, takie coś. Pierwsza rzecz, że nie można wejść na ten cmentarz normalnie i... A że nigdzie nie ma informacji. Nigdzie nie ma informacji. Na stronie jest nieprawidłowa informacja, a tutaj na miejscu w ogóle nie było informacji, gdzie można dostać takie pozwolenie, bo inaczej byśmy już wiedzieli. Tak byśmy od razu go zabrali. Tam przychodzisz i jest tylko napisane, że potrzebne jest zezwolenie, ale nie jest napisane gdzie i że to coś kosztuje, a ten pan na cmentarzu też powiedział, że jest bezpłatne. Tak, i jeszcze mówił, że... Ja pytałam, czy trzeba płacić, mówił, że nie. No nic, na szczęście mieliśmy szczęście, że podjechaliśmy stopem w 5 minut z powrotem, może nawet nie w 5. Mnie to wkurzyło i się po prostu zdenerwowałem, bo jak ja bym był w takiej sytuacji i byłbym tym strażnikiem i podeszłoby 2 turystów, którzy chcą zobaczyć groby Polaków, to bym ich po prostu wpuścił na 20 minut i nie robiłbym z tego powodu jakiejś wielkiej afery.